Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z HouseSmartu. Mamy zimę, ale piękne słoneczko świeci dzisiaj w centralnej Polsce. Przyjechałem tutaj, ponieważ zakończyliśmy już budowę budynku Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 50 m2 do stanu deweloperskiego. Zostało nam tutaj co prawda jeszcze położenie ogrzewania podłogowego oraz montaż klimatyzacji, ale myślę, że to jest ten właśnie etap w stanie deweloperskim, kiedy mogę Wam zaprezentować ukończony budynek do stanu deweloperskiego Mezzanine Smart. Także zapraszam do oglądania. A oto jest i on w pełnej swojej krasie i okazałości, budynek Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 50 m2. Długość tego budynku to 9, dokładnie 0,1 metra, szerokość 5,52 metra i wysokość 6,5 metra tutaj w najwyższym punkcie. W budynku, jak możecie zauważyć i oglądaliście inne nasze realizacje, to nastąpiła pewna zmiana, a mianowicie to okno w projekcie było z tej strony. Natomiast inwestor tutaj ma swój schowek, garażyk, który w przyszłości będzie. No i fajnie by było, żeby to okno było tutaj przeniesione, więc przenieśliśmy inwestorowi okno w sypialni tej dolnej z tej ściany na tą ścianę, dzięki czemu ma troszeczkę większą przestrzeń i na przykład widzi, kto do jego budynku się zbliża. Elewacja tego budynku wykonana jest ze świerku skandynawskiego i jest zaimpregnowana. Często pytacie, co ile czasu taką elewację trzeba odmalowywać, impregnować ponownie. Producenci różnie podają, bo podają czasami 5 lat, czasami nawet 7 lat, ale my uważamy, że takim interwałem, zwłaszcza w początkowych 10 pierwszych latach, będzie dobrze, jeżeli to będzie raz na 3 lata odmalowane. Inaczej troszeczkę ma się sprawa w przypadku elewacji z modrzewia opalanego japońską metodą Shousugi-ban. Tam, przez to, że ta deska jest opalana, a potem konserwowana olejem lnianym, wymaga impregnacji mniej więcej raz na 10 lat. Natomiast tamten materiał, czyli modrzew, jest po prostu materiałem droższym. Raz, że ze względu na materiał ta elewacja jest droższa. Dwa, że ze względu na tą właśnie metodę opalania tej deski. Ale oczywiście mamy taką w ofercie. Jeżeli sobie zażyczycie inny rodzaj elewacji, to również Wam możemy go przygotować. Mogą być jeszcze elewacje z blachy, czyli cała ta blacha po prostu, która jest tutaj na boku budynku, jest pociągnięta do samego końca. Z przodu również jest blacha. Może być wersja z tynkiem, aczkolwiek ta wersja z tynkiem, pamiętajcie, że tynk nie o każdej porze roku można robić. To jest oczywiście rzecz gustu, natomiast ja uważam, że do tego modelu najlepiej wygląda i sprawdza się elewacja właśnie drewniana albo ze świerku skandynawskiego, która jest jakby standardowej naszej tutaj produkcji, albo w modrzewiu, jeżeli ktoś sobie zażyczy. Ostatnio też mieliśmy taką realizację, że zrobiliśmy elewację ze świerku skandynawskiego, ale była pomalowana na czarno, czarnym impregnatem i powiem Wam, że z odległości metra nie sposób odróżnić ten modrzew od świerku, więc to też jest taka wskazówka dla Was, że można po prostu taki trik optyczny również zastosować. Tutaj mamy front tego budynku. Jak widzicie, w budynku Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 50 metrów mamy tutaj takie podwójne wyjście. Słupek konstrukcyjny, on musi być, bo czasami pytacie, czy ten słupek musi być. Dla bezpieczeństwa konstrukcji tak, i tutaj jesteśmy nieugięci. Ten słupek tutaj musi być. Te okna mogą być przesuwne. To skrzydło może być przesuwne w tą stronę, a to przesuwne w tamtą, lub mogą być te skrzydła, tak jak tutaj są otwierane, i jak wejdę do budynku, to Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj mamy przygotowane instalacje pod oświetlenie zewnętrzne tarasu, jak widzicie, bo tu w przyszłości będzie taras. A tutaj z tej strony mamy już przygotowane wyjście pod jednostkę zewnętrzną klimatyzacji, bo ten dom będzie miał dwa źródła ogrzewania. Będzie to właśnie klimatyzacja oraz będą to maty grzewcze, które w podłodze będą tutaj zamontowane. A z tej strony standardowo mamy wejście do budynku, więc jak widzicie, zmiany w tym budynku zewnętrzne są tylko takie, że to okno przeszło z jednej strony na drugą. Teraz Was zaproszę do środeczka. Do Mezzanina Smarta 50 wchodzimy przez wiatrołap, który ma 2 metry
ponad 2 m2 ma ten wiatrołap. I jak widzicie, z tej strony można zrobić sobie jakąś szafę, na przykład w zabudowie. Niektórzy z naszych klientów poprosili, żeby schować im na przykład tutaj elektrykę, boiler, instalację od fotowoltaiki. Tak na przykład właśnie na tym Dolnym Śląsku było. Natomiast tutaj jest tak standardowo, jak to w naszym projekcie, że skrzynka elektryczna jest schowana tutaj w ścianie. Tu mamy skrzynkę z bezpiecznikami i tutaj mamy opisy tych bezpieczników, dzięki czemu ta skrzynka nie zajmuje miejsca. Ten wiatrołap naprawdę bardzo się przydaje. Chodźmy teraz do łazienki, która jest po lewej stronie od wejścia. I tak wygląda tutaj łazieneczka, tak się prezentuje. Tutaj mamy okienko. W łazience wszystkie najważniejsze sprzęty się zmieszczą. Ta łazienka jest większa aniżeli w Mezzanine Smarcie 35, bo ma 3,35 metra. Ale tak jak mówię, wszystko się tutaj mieści. Kabina prysznicowa, ubikacja, tutaj będzie umywaleczka, lustro, zasilania. Wszystko tak elegancko tutaj wygląda. A nad nami tutaj jest ubikacja. Wszystkie odpływy i tak dalej są pochowane po prostu tutaj w ścianach. I nad nami jest ta druga ubikacja, bo w tym budynku na antresoli jest strefa dzienna, jest ubikacja, jest również garderoba. Idziemy teraz do tej dodatkowej dolnej sypialni, która ma ponad 7 m2. Tak ona się prezentuje. I to okno stąd przeszło tutaj, bo tu od razu za ścianą mamy to pomieszczenie gospodarcze inwestorów. Wysokość pomieszczeń ponad 2,50 m od podłogi do sufitu. Tu jeszcze, pamiętajmy, dojdzie nam to ogrzewanie podłogowe. Każde pomieszczenie ma swój oddzielny sterownik, więc oddzielnie mogę sterować temperaturą w każdym z tych pomieszczeń. No i teraz, słuchajcie, idziemy do tego salonu z aneksem kuchennym. Ja zawsze zwracam uwagę, że pomimo tego, że jest to tylko lub aż 15 m2 więcej zabudowy, ale ten budynek, słuchajcie, jest o metr dłuższy, o metr szerszy, o pół metra wyższy i to naprawdę bardzo, bardzo się czuje. Tutaj na dole mamy 25 m2 w tym salonie z aneksem kuchennym. Mamy te piękne frontowe przeszklenia, do sufitu blisko 6 metrów, więc czuć tutaj przestrzeń, pomimo tego, że no, to nie jest przepastny dom, ale na pewno nie można powiedzieć, że jest jakiś mały. Dla 2, 3, 4 osobowej rodziny jak najbardziej moim zdaniem ok. Jest to bardzo ciekawa alternatywa dla mieszkania w bloku. Porównując koszty zakupu, budowy takiego domu wraz z działką do podobnego metrażu w mieście typu Warszawa, Katowice, Kraków, Poznań, czyli w takich większych miastach, no to jest na dzień dzisiejszy około 2 razy tańsza taka inwestycja, aniżeli mieszkanie w bloku, już nawet mówię licząc z działką. Jak nie 2 razy tańsza, to dużo tańsza. To oczywiście zależy od specyficznych uwarunkowań danego miasta i konkretnej dzielnicy w danym mieście, bo na Białołęce w Warszawie inaczej kosztuje metr, a inaczej kosztuje na Starym Mokotowie przy metrze. Ale dobra, nie o Warszawie, nie o mieszkaniach, tylko o Mezzanine Smarcie 50. Tutaj będzie salon z aneksem kuchennym w tej części. Widzicie tutaj odpływy i dopływy wody, gniazdka elektryczne, wszystko porobione. Te gniazdka teraz staramy się w tym roku, żebyśmy już planowali na etapie po podpisaniu umowy już wysyłamy, Natalia wysyła formularz, gdzie zaznaczamy sobie te gniazdka. Natomiast jeżeli Wasz dom będzie nie w pełni sprefabrykowany, a będziemy go budowali, nazwijmy to metodą tradycyjną, ręczną na budowie, bo prefabrykować można wtedy, kiedy możemy na działkę bez problemu dojechać ciężkim sprzętem, a wiadomo, że nie wszystkie działki mają taką możliwość, to wtedy możemy sobie te punkty wyznaczyć już na samej po prostu budowie, więc nie ma tutaj takiego dużego ciśnienia. Tutaj również jest do sufitu ponad 2,50 m, więc jest dużo miejsca, a tutaj jest zostawione miejsce na te wygodne, zabiegowe schody, które będą szły tutaj na górę. I na pewno w tym roku pokażę Wam również w pełni wykończone i umeblowane domy Mezzanine Smart i zobaczycie sobie, jak ta przestrzeń również wygląda po wykończeniu. A tutaj macie przygotowaną tą instalację, która tu idzie w ścianach, tu zjeżdża w dół i tam mamy tą jednostkę zewnętrzną właśnie pod klimatyzację z opcją grzania i z opcją chłodzenia. No i obiecywałem Wam, że pokażę Wam, te okna otwierają się w ten sposób.
Tutaj mamy dodatkowy mechanizm i to skrzydło również możemy otworzyć. Z drugiej strony, z tej strony jest dokładnie to samo, czyli też sobie mogę to okno otworzyć. Proszę uprzejmie. Mamy zimę, ale w domu jest odpowiednia temperatura, bo dobra izolacja izoluje zarówno od ciepła, jak i od chłodu. No ale te duże frontowe przeszklenia fizyki nie oszukamy, więc we wszystkich naszych budynkach rekomenduję klimatyzację mieć. Jest też druga opcja, zamknę te okna, żeby Wam pokazać, o co chodzi. Jest też druga opcja z oknami i taką zmianę przyszykowaliśmy dla Was, bo poddajemy nasze budynki liftingom, ulepszeniom, staramy się słuchać mądrych rad, nie zjedliśmy wszystkich rozumów. I jest też taka opcja teraz, że słuchajcie, możemy zrobić rzecz następującą. Myślę, że wielu z Was to się spodoba. Możemy zrobić tak, klameczka z tej strony, klameczka z tej strony i to okno odstawno i przesuwne na tą stronę. Odstawne i przesuwne na tą stronę. Niestety w tym układzie wówczas to i to okno zostaje na stałe i mamy otwieraną tą przestrzeń, ale powiem Wam z doświadczenia, że rzadko kiedy otwiera się tak turbo na oścież wszystkie okna. Przeważnie otwiera się jedno, może dwa okna. I ja na grondach z Natalią mamy, no nie mamy tego słupka, mamy te dwa okna przestawno rozsuwane i w lato mamy to praktycznie cały czas otwarte, bo jest to naturalne przedłużenie po prostu do tarasu. I uważam, że to jest fajna zmiana. Dodatkowo mało miejsca zajmuje tutaj w środku. A tutaj zalążek tego, co zaraz Wam pokażę, czyli antresola. Bo ja jestem wielkim fanem właśnie tego modelu domu. No i jest w nim coś takiego magicznego, że chce się tu po prostu być, chce się te domy dla Was budować. Ta antresola naprawdę robi robotę, jest tam mnóstwo miejsca. I chodźcie teraz na górę, to się nią pochwalę. No i jestem na antresoli. Wszedłem sobie po tej drabince tutaj. Panowie mi zmontowali taką bezpieczną drabinkę, żeby mógł tutaj wejść i Wam pokazać, jak wygląda góra w Mezzanine Smarcie 50. Ta taka typowa góra właśnie bez modyfikacji tutaj inwestora. Sama antresola jest naprawdę gigantyczna jak na antresolę. Mamy piękny, słoneczny dzień, więc się troszeczkę tutaj w kamerce może to słońce odbija. Ale słuchajcie, nie o słońcu, a o antresoli. Antresola łącznie z tą wnęką na garderobę, na szafę oraz z tym WC-tem ma 24 m2 powierzchni. Czyli zobaczcie, jak dużo tutaj jest miejsca wygospodarowane właśnie na tej antresoli. Można ją bardzo fajnie sobie zagospodarować. W tym przypadku łóżko planowane jest tutaj. Miejsca, punkty elektryczne pod gniazdka, kontakty. Tutaj mamy kolejny punkcik elektryczny. Taką barierkę, jak widzicie, robimy w standardzie, ale jeżeli na przykład nie chcecie mieć drewnianej barierki, tylko na przykład jakąś inną i skorzystacie z tego pakietu pod klucz, no to wspólnie z Maciejem możecie sobie tą barierkę, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zamienić. Natomiast ta barierka jest od nas w cenie, bez żadnej dopłaty. Możecie sobie taką barierkę po prostu zażyczyć i Wam po prostu na antresoli ją zrobimy. To, co mi się podoba w antresolach w Mezzanine Smartach 50, to jest właśnie ta wnęka tutaj na szafę i ta wnęka ma ponad 2 m2, 2,30 dokładnie, więc naprawdę tutaj można fajnie sobie zaaranżować to miejsce albo właśnie na jakąś szafę, albo na miejsce do pracy, no w zależności jakie po prostu będziecie mieli zapotrzebowanie. No i to, co jest bardzo wygodne, a wiem, bo jestem użytkownikiem z Natalią Mezzanine Smarta wersji 35, gdzie nie ma na górze ubikacji, to, że no w Mezzanine Smarcie w 50 ta ubikacja jest. Ubikacja ma niecałe 2 m2, ale tutaj zwróćcie uwagę, że jest miejsce na ubikację, jest miejsce, żeby umyć sobie ręce, tutaj jakieś lustro zawiesić, gniazdka, kontakty, więc można sobie to oczywiście tutaj zrobić tak, żeby nie musieć po prostu schodzić na dół. Tutaj zostały nam, tak jak już wcześniej wspominałem, dwie rzeczy, żeby dokończyć już tą budowę. Ona już jest w zasadzie, jeżeli chodzi o stricte rzeczy
budowlane ukończone, to znaczy jest to stan deweloperski, ale pozostały nam rzeczy takie jak ułożenie ogrzewania podłogowego i tu na antresoli również to ogrzewanie podłogowe będzie, a także zainstalowanie, ale to już po pracach wykończeniowych, tutaj w tym miejscu jednostki klimatyzacji z opcją grzania i z opcją chłodzenia. I tutaj, podobnie tak jak w tym naszym domu, Mezzanine Smarcie 35, jak z Natalią go sobie użytkujemy i teraz jest ten okres zimowy, to taka jednostka klimatyzacji, jak będzie tutaj dla naszego domku i dla tego domku też, bez problemu wystarczy, żeby tą całą powierzchnię ogrzać, czy też latem schłodzić. Tutaj zobaczcie, słońce po prostu ładnie świeci, mamy dzisiaj piękną pogodę słoneczną i ładnie daje tutaj słoneczko promienie, no i jest po prostu bardzo przyjemny odbiór. Jeżeli chodzi o wysokość tego pomieszczenia, to od podłogi do sufitu w najwyższym punkcie jest 3,20 i jest też bardzo wysoka ściana kolankowa, wyższa o około 20 cm aniżeli w Mezzanine Smarcie 35. Patrzcie sobie tutaj, podchodzę, w zasadzie, to już pokazywałem na innym filmiku, ale na wyciągnięcie ręki, łokieć mam zgięty i stoję bez problemu sobie tutaj na antresoli. Wykorzystuję, zobaczcie, taka odległość jest między mną a ścianą, a stoję wyprostowany. 1,80 m tutaj w tym miejscu gdzieś jest. Tak wygląda właśnie antresola. Jestem ciekaw, czy Wam się ona podoba, jakie są Wasze odczucia, czy chcielibyście mieć taką antresolę. Tutaj jeszcze to, co będzie fajne w tym projekcie, to to, że schody będą takie wygodne, zabiegowe, więc jest naprawdę fajnie. Fajnie to pomyślane. To okno jest większe aniżeli w 35, proporcjonalnie mniej więcej. A taki mamy widoczek tutaj z okna. Jesteśmy w zasadzie w centrum miasta, więc no nie będzie tutaj widoków na góry czy na jeziora, ale uważam, że też jest bardzo pięknie. Dajcie znać w komentarzu, jestem ciekaw, gdzie Wy byście wybudowali swojego wymarzonego Mezzanine Smarta o powierzchni zabudowy 50 metrów, bo tych domów budujemy teraz zdecydowanie dużo więcej niż w poprzednim roku i zaplanowanych tych realizacji jest naprawdę sporo. Schodzę z tej antresolki. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Bardzo często pytacie mnie o to, czy mamy jeszcze terminy na 2023 rok i w jaki sposób można sobie te terminy w naszej firmie po prostu zarezerwować. Co trzeba zrobić, żeby mieć taki dom właśnie na swojej działce? Więc zacznę od odpowiedzi na pierwsze pytanie, które się często pojawia, czy mamy terminy na 2023 rok i jak to działa. Więc jeżeli chodzi o terminy, no to z nimi jest krucho, ponieważ mamy ten cały rok zabukowany. Natomiast czy to oznacza, że nie wybudujemy Wam wymarzonego domu w 2023 roku? Niekoniecznie. Kalendarz budów, tak jak już wcześniej wspominałem, to żywy organizm. Tu się cały czas coś rotuje. Przede wszystkim ze względu na kwestie administracyjne, czy na kwestie przyłączeniowe różnego rodzaju mediów, typu prąd, czy woda, czy kanalizacja. I często zdarza się tak, że sami klienci do nas dzwonią i proszą, czy możemy ich termin na przykład z lutego albo ze stycznia przesunąć na przykład na czerwiec, bo jakieś tam sytuacje u nich zaszły. Wtedy oczywiście staramy się podchodzić do tematu elastycznie, bo też jesteśmy ludźmi i staramy się takie zmiany właśnie w kalendarzu wprowadzać. Mieliśmy już kilka razy w historii naszej firmy właśnie takie sytuacje, że klienci prosili o zmianę terminu. Wówczas dzwoniliśmy do klientów z późniejszych terminów, którzy na przykład już mieli gotowe pozwolenia na budowę i proponowaliśmy im, z czego bardzo się ucieszyli, przeniesienie ich na wcześniejszy termin. Więc słuchajcie, rezerwujcie sobie terminy na 2024 rok, a jest szansa, że również Wasz dom wybudujemy w 2023 roku. Ponadto my również rozwijamy naszą firmę. Cały czas poszukujemy do naszej firmy, do naszego zespołu osób, które mają duże doświadczenie w budowie domów w technologii szkieletowej. Rozwijamy nasze możliwości, więc to nasze możliwości firmy produkcyjne również wzrastają, więc to cały czas idzie do góry. Miejmy nadzieję, że tak będzie cały czas i po prostu możecie sobie te terminy rezerwować i jak tylko zdarzy się okazja, to będziemy Was przesuwać na wcześniejsze terminy.
Jak to zrobić? Napiszcie do mnie poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie. Ona tu gdzieś Wam się wyświetla, do niej link www.housesmart.pl, zakładka projekty lub zakładka kontakt. Możecie się ze mną skontaktować i wytłumaczę Wam, jak w kilku prostych krokach spełnić marzenie swojego własnego domu. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za każdą łapkę w górę, za każdą subskrypcję. Dziękuję za to, że tak pozytywnie nas odbieracie i budujemy z Wami Wasze wymarzone domy. To wszystko. Trzymajcie się. Cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.